Ale strasznie się jara, bo to pierwsza prezentacja od pandemii. W ogóle z żywymi ludźmi. Także się mega cieszę, że tutaj jestem. W ogóle dziękuję Jankowi za prezentację, bo była niesamowita i nieczęsto można na takich meetupach usłyszeć prezentacje założycielskie. Więc dziękuję Ci, że podzieliłeś się wiedzą. Natomiast ja chciałam opowiedzieć trochę o właśnie szoku kulturowym, bo jakby przychodzą do każdego nowego środowiska, ono ma jakąś swoją specyfikę, no i IT też ma swoją specyfikę, to znaczy są pewne zasady niepisane, o których nikt nie mówi, no przychodzi się do pracy i wszyscy wszystko wiedzą i nikt nic nie powie, ponieważ wszystko jest oczywiste, tak? No ale na studiach też nikt o tym nie opowiada i to jest też na przykład, myślę, część tych luk, o których Janek opowiadał, że wydaje się, że wiemy wszystko, a się okazuje, że organizacja jakoś działa i w sumie to nie wiemy, jak się w niej odnaleźć, mimo że nam się wydaje, że jest okej. Więc trochę o tym opowiem. Trochę sięgnę do swojego doświadczenia, a trochę do doświadczenia mojej bańki takiej, jeśli chodzi o firmę, w której pracuję i pracowałam we wcześniejszych firmach oraz pozwoliłam sobie zrobić szybką ankietkę na stronie, którą pewnie znacie, znaczy na Facebooku, na grupie Problemy polskiej branży IT. Tam również dostałam pewne informacje, co zaszokowało ludzi, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę w tej branży. Także to nie jest tylko tak, że to jest moje doświadczenie. Poza tym wiem, jestem mało wiarygodna, ponieważ jestem analitykiem, a nie deweloperem, a jednak deweloperów jest większość. Aby podbić swoją wiarygodność, mam też nie tylko ze swojego obszaru doświadczenia, a tak jak napisałam w abstrakcie, w skrócie streszczeniu tej prezentacji, no, to dotyczy każdego, kto pracuje w IT, to znaczy niezależnie, czy się pracuje w księgowości, czy gdzieś indziej, z tym się spotkacie. Także mam nadzieję, że to będzie dosyć uniwersalne, niezależnie w jakiej działce jesteście. I zacznijmy. Zacznijmy może od tego trochę o mnie, żebyście zrozumieli, jakie doświadczenia zbierałam, bo też to, o czym opowiem, na pewno nie będzie zawsze wszędzie aplikowalne, bo są różne firmy, różne branże, mimo że IT, no to służymy różnym panom, wiadomo, to o tym też będę mówić. Więc ja zaczynam na uniwersytecie. Pracowałam na uniwersytecie, miałam swój grant, który później z hukiem rzuciłam. Natomiast na uniwersytecie pracowałam oczywiście pod profesorami, to jest mocno schierarchizowane towarzystwo, trzeba się ubiegać o wszystko dosłownie, nie ma żadnej stabilności finansowej, to znaczy umowa o pracę, dopóki się nie jest doktorem, to w ogóle nie istnieje w takiej wyobraźni. No i w międzyczasie zaczęłam coś robić ze statystyką, ponieważ jestem dobra w liczby. No to zaczęłam być freelancerem, pomagałam ludziom pisać ich doktoraty, robiłam analizy też do badań, bo normalnie jak się robi badania, czy to w naukach społecznych, czy innych, no to można sobie tam zapisać w projekcie, że hej, chcemy mieć kogoś, aby nam liczył rzeczy, ponieważ sami je do końca umiemy, to jest totalnie okej, bo nie wszyscy są dobrzy z liczbami i z liczeniem rzeczy. No i później poszłam do Base i to był 2018 rok, może ktoś słyszał o Base CRM, huczny startup, podobno sekta w tamtym czasie, znaczy wcześniej troszeczkę, w 2018 już nie. No i poszłam do tego startupu, ponieważ zdecydowałam właśnie, że już nie chcę pracować na uniwersytecie, gdzie nie dość, że jakby widoki na to, że opublikuję coś znaczącego były słabe, o ile się nie wyniosę za granicę. No a też jakby tak jak powiedziałam, stabilność finansowa tam nie istnieje właściwie i nie można mieć żadnej pewności co do jutra. Jeszcze bardziej nie można mieć pewności niż będąc founderem startupu, bo tam się naprawdę nic nie umie robić. Nic, co jest warte na rynku pracy, więc poszłam do biznesu, poszłam do Base. Jako junior, jako analityk na szczęście trafiłam na super zespół. Moim pierwszym mentorem był właśnie mój menedżer. Szczęściem było to, i o tym też więcej powiem, że trafiłam do zespołu analitycznego, to znaczy moim menadżerem był analityk również, więc on rozumiał moje obowiązki i to, o czym mogę opowiedzieć, jak zacząć, ponieważ też większość analityków nie ma studiów, jak być analitykiem produktowym albo jak być analitykiem w IT, to nie istnieje, więc trzeba znaleźć swoją ścieżkę. I dlatego też zdecydowałam się nie mówić w ogóle o początkach w analityce i o czymś takim, ponieważ no, ludzie zaczynają być w IT w sferze danych z bardzo różnych stron. Więc pracowałam sobie spokojnie w Base i pewnego dnia obudziłam się w korporacji, to znaczy w Zendesku, ponieważ Base był przejęty przez Zendesk, zostaliśmy Zendesk Sell, dalej byliśmy CRM-em, pracowałam tam później jeszcze przez 1,5 roku, przez rok. I robiliśmy bardzo dużo fajnych rzeczy, mega dużo się nauczyłam.
bo dalej byliśmy w tym mindsetie startupowym, to znaczy tak jak Janek powiedział, jak się pracuje w startupie, to się robi wszystko dookoła tego, co się powinno robić. Więc byłam analitykiem, ale też przygotowywałam architekturę baz danych, przygotowywałam trackingi, więc robiłam dosłownie wszystko i tam się mega dużo nauczyłam. Też dzięki temu, że przejął nas Zendesk, a by the way tutaj mieliśmy swoją imprezę z racji tego, że hurra, przejęto nas, to też jest sukcesem startupu. No bo budujemy startup po to, aby go sprzedać, to też jest sukces startupu, to nie jest w żadnym stopniu porażka, albo po to, żeby go dalej rozwijać, nie? No to właśnie tam się nauczyłam takich struktur bycia, powiedzmy w korporacji, no bo Zendesk w tamtym czasie miał 2000 osób, razem z firmami, które przejmował, które kupował. W ogóle po polsku to strasznie źle brzmi, że firma jest przejęta. Acquisition and merger, bym powiedziała lepiej. I to właśnie było takie zderzenie trochę ze strukturami, bo tam już mieliśmy, nie że płaską strukturę, ja miałam menadżera, a później odpowiadałam do CPO. No nie, to są 2 poziomy, a tam miałam 10 poziomów do dyrektora, w sensie do CEO. No to jest troszeczkę dalej, nie? Więc w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, bo jednak praca w korporacji to nie jest dla mnie, w sensie nie sądziłam, że pewnego dnia obudzę się w korpo, więc poszłam do Brainly, które jest nadal uważane za startup, chociaż już trochę z tego wyrastamy, bo już zatrudniamy około 400 osób, ale nadal tak o sobie myślimy, bo nadal jeszcze nasze struktury nie są korporacyjne, nie są dojrzałe. Dalej się uczymy, jak rozwijać, jak poszerzać firmę. Więc trochę jesteśmy jedną nogą w korporacji, trochę jesteśmy jedną nogą jeszcze w startupie, ale sami to rozwijamy. To znaczy w Base to było bardzo gwałtowne, ponieważ zostaliśmy przejęci, musieliśmy się bardzo szybko nauczyć, jak to być korporacją. Więc to jest mój background. W międzyczasie oczywiście, no oprócz tego, że byłam analitykiem, to współpracowałam z deweloperami, z platformą, z DevOpsami, z marketingiem, z designerami, więc no ze wszystkimi tak jak to się pracuje normalnie, pracując w firmie produktowej. Bo też tak jak widzicie, w moim backgroundzie są tylko firmy produktowe, to znaczy nie pracowałam nigdy w software house'ie albo w innym domu mediowym na przykład, czy coś, gdzie obsługujemy różnych klientów, gdzie tak naprawdę produkt nie jest moją własnością. Moją jako pracownika, że w nim nie pracuję. I chciałabym tę prezentację podzielić na 2 części, to znaczy opowiedzieć o rzeczach, które są dosyć proste, myślę, że warto o nich wspomnieć, bo może o nich nie wiecie, jeżeli jeszcze nie zaczęliście dokładnie swojej drogi, albo zaczęliście na przykład w bardzo małych firmach. No i drugie, które są złożone, które w sumie bardziej dotyczą soft skilli, dobrze przeczytam, rzeczy proste. Język, stanowisko pracy, paniowanie, pager duty one-on-one i złożone to jest wdrożenie pracownika, code review and QA, zaufanie oraz biznes. Też w prezentacji Janka padło kilka razy biznes coś tam, więc trochę powiem, co to ten biznes coś tam. I co? Ostrzegam, że moja prezentacja nie ma memów, niestety, normalnie mam. Stężenie memów jest 100%, to znaczy jest 1 mem na slajd, ale jakoś tutaj tak wyszło, że nie. Chociaż powiem wam, że właśnie przez to, że nie było tak długo tych meetupów, to ja bym nawet chyba poszła na prezentację o Dockerze, żeby tylko obejrzeć jakąkolwiek prezentację i pobyć z ludźmi. Więc mam nadzieję, że ona będzie chociaż trochę rozrywkowa, będę się starać trochę wygłupiać. Więc zaczniemy od rzeczy prostych. Zaczniemy od języka. I chcę przerzucić slajd. Okej, język. Po pierwsze angielski. Pewnie wiecie, że w IT pracuje się po angielsku. Nawet jak pracujecie w polskiej firmie, to pracujecie po angielsku. Nie piszemy kodu tak, jak jest napisany jakiś ePUAP albo inne rządowe coś, że mamy jakieś klasy czy funkcje po polsku napisane. Po prostu robi się to po angielsku i trzeba o tym wiedzieć. W sensie w Brain na przykład przyjmujemy osoby, które nie umieją angielskiego, są na takim poziomie powiedzmy B1, ale dalej twoim obowiązkiem jako pracownika jest się nauczyć tego angielskiego i może to, co mówię, jest dla was dziwne, natomiast dalej w menedżmencie, w firmach, które powstały dawno w Polsce, ta znajomość języka angielskiego może nie być dobra. No, czasem jest to jakieś tam pole do śmieszków, heheszków, ale tak jest i to może dziwić, bo na przykład jakiś właśnie founder czy coś, oni nie umieją, albo inwestorzy nie znają języków. Więc to jest pierwsza rzecz, która może was zaskoczyć. Druga rzecz jest stanowisko pracy. To miałam właśnie kilka
komentarzy pod moją ankietką dotyczące stanowiska pracy, jak przychodzicie do nowej firmy. Po pierwsze, czasem ludzie w tej firmie mogą być zaskoczeni, że wy przychodzicie i nie wiedzą, że wy przyjdziecie w ogóle. Także trzeba powiedzieć, przepraszam, zostałam zatrudniona, gdzie jest moje stanowisko pracy. Oni wtedy mówią, nie wiem, znajdź sobie coś. No i szukacie wtedy biurka, szukacie swojego menadżera, ponieważ może być tak, że na drodze rekrutacji go nie spotkaliście, więc trzeba też jeszcze zorientować się, jak chłop bądź laska wygląda, co nie jest takie proste. Następnie jest walka o akcesy. Czasem, żeby dostać dostępy do wszystkiego, to jest kilka miesięcy. W sensie w najgorszym wypadku możecie kilka miesięcy czekać na dostępy do wszystkiego. Dalej magiczne słowo ticket. Zwłaszcza w takich większych firmach, na wszystko trzeba mieć ticketa. W sensie, chcesz dostęp do Redshifta, do Amazona, AWS-a, wystaw mi ticketa. No i przychodzimy i co to jest ten ticket? W sensie, w malutkiej firmie to by wyglądało tak, która nie jest komputeryzowana, że ktoś pisze wam na karteczce, daj Kamilowi dostęp do bazy X i podpisuje się Ania i tutaj się z tą karteczką idzie do osoby, która zarządza tymi dostępami. Tutaj trzeba na wszystko mieć ticket. Każdy ticket musi mieć approval managera. I to jest żmudne. Więc przez pierwszy tydzień pracy nie da się zrobić nic i to jest normalne. Będę o tym też później mówić. Biurko, wiadomo, czasem nie mamy biurka. Słuchawki to jest trochę nie o zaczynaniu nawet, ale o słuchawkach i o kulturze pracy. To znaczy w firmach, w których pracowałam i moi znajomi też pracowali, jest taka kultura, że jeżeli ktoś siedzi przy komputerze w biurze, co się nieczęsto zdarza, bo nie siedzimy w biurach, ale jeżeli ktoś siedzi w słuchawkach, to się tej osobie nie przeszkadza. I tyle. To jest koniec dyskusji w ogóle. Także taki protip. Paniowanie i panowanie. Nie wiem, czy to widać, ale generalnie, jeżeli się zorientowaliście lub nie, to w IT jedyną osobą, którą powiecie na pan, pani, to jest osoba sprzątająca biuro albo pan, który pilnuje lub pani, która pilnuje biura. W sensie do nikogo więcej nie powiecie na pan, pani. I to jest zaskoczeniem, jak się przychodzi z zupełnie innego środowiska do IT, ponieważ na przykład u mojej mamy w firmie, ona jest księgową i pracuje w małej firmie transportowej. Jak się z szefem przejdzie na ty, no to już jest, to się prawdopodobnie z nim piło cały weekend i tam coś się stało. Bo z szefem się nie jest na ty, to jest w ogóle niemożliwe. Więc tak, mówimy na ty. Jest to pozorne skrócenie dystansu, żeby to nikogo nie zwiodło, ponieważ no, jesteśmy w IT, jesteśmy kalką z angielskiego, w angielskim nie ma pan, pani. I to jest tylko i wyłącznie dlatego. Pager duty. To jest ciekawy temat. Aż sobie włożę to do kieszeni, bo tego aż tyle nie będę potrzebować. Pager duty. Kto wie, co to jest pager duty? Ręka do góry, poproszę. Aktywizacja społeczności. Trafiłam z tematem. Dobrze. Pager duty to jest trochę jak Adidas albo Pampers. To znaczy, to jest nazwa systemu. Są różne systemy do tego, ale jako, że to jest pierwszy i największy, no to wszyscy mówią, że to jest pager duty. Pager, bo kiedyś były pagery przy pasku, żeby szybko powiadamiać pracownika, jak jeszcze komórki nie były takie popularne, zwłaszcza tam w Stanach, na jakichś starych serialach widać pagery. Na duty, no to jest duty. O co chodzi? Chodzi o to, że rzeczy, które budujemy często są używane na całym świecie. My pracujemy w Polsce, one są używane na całym świecie i w momencie, kiedy my sobie śpimy, ktoś tego używa. No i jest coś takiego jak SLA, czyli Service Level Agreement. W momencie, kiedy sprzedajemy nasz soft komuś za granicą, na przykład w Stanach, na przykład potwierdzamy to, że tak, nasz produkt będzie dla Was dostępny przez 99% czasu albo 99,5% czasu. W momencie, kiedy zgadzamy się na to, na 99,5% czasu, jeżeli mamy, załóżmy, 4 tygodnie w miesiącu, to nam daje tak naprawdę w minutach nieco ponad 200 minut, żeby ogarnąć jakiś problem na produkcji. Więc no 2,5 godziny, 3 godziny nie brzmi jak całkiem dużo. W sensie, jeżeli to się dzieje w dzień, to spoko, ale generalnie dzieje się w nocy, jeżeli sprzedajemy to gdzieś za granicę. No więc musimy mieć kogoś, kto odpowie na to, że coś się wali na produkcji, a zawsze coś się stanie. I najczęściej, tak jak tutaj napisałam, backend DevOps to są raczej takie właśnie backendowe rzeczy, mówiące o tym, czy coś stoi w ogóle, czy ta usługa działa. Jak działa, to jest inna kwestia, do tego też są osobne SLA-e, ale do tego, czy działa. Więc najczęściej jest tak, że jak przychodzicie do takiej firmy, to jest oczywiste, że macie pager duty, to znaczy w pewnym momencie, może nie jako junior, a jak już troszeczkę sobie popracujecie, to zostaniecie na noc.
pracy. I to nie, że w biurze, tylko zabieracie sprzęt do domu i macie włączony telefon, włączony komputer, idziecie spać, ale jak dzwoni telefon z powiadomieniami, to go odbieracie, siadacie do kompa i naprawiacie to, co się dzieje. I dobrze jest się o to spytać, bo ludzie się o to nie pytają, bo nie wiedzą, że coś takiego jest. Ci drudzy myślą, że to jest oczywiste i nikt o tym nie mówi. Oczywiście, to powinno być w umowie, za to są odpowiednie stawki, ponieważ jest to praca po godzinach. Na przykład 200% czy tam 300%, zazwyczaj jest to tam 150-200%, a jeżeli rzeczywiście coś robicie, bo to jest stawka za bycie w gotowości, bo na przykład macie, no nie wiem, w zależności jak się ugadacie w zespole, wiadomo czy jesteście sami czy nie, no to na przykład raz na 2 tygodnie macie jedną nockę, nie? Albo macie tydzień raz na 2 miesiące, powiedzmy, czy coś takiego. To jest taki poziom mniej więcej. Oczywiście zazwyczaj nic się nie dzieje, wtedy dostajecie mniejszą stawkę, a jak już się coś dzieje, no to dostajecie jeszcze wyższą. Ale fajnie jest się o tym dogadać, tak? No bo już słyszałam nieraz takie zaskoczenie. Dobrze. Wyjmuję i idziemy dalej. One on one. To mnie zaskoczyło. W ogóle instytucja spotkania w IT, ustaw mi spotkanie, to jest coś takiego, co było dla mnie magiczne, ponieważ ja pracowałam na uniwersytecie, moi znajomi pracowali gdzieś w edukacji albo pracowali właśnie gdzieś w ochronie zdrowia. Nie ma czegoś takiego jak spotkania. Tutaj mam kalendarz ze spotkaniami, czy się ze mną spotkasz. Było takie magiczne, więc one on one to jest spotkanie 1 na 1 z kimś, tete a tete. No i najczęściej to jest ze swoim menadżerem. No i różnie to jest, ponieważ jak macie menadżera, on może być tylko menadżerem, to znaczy osobą zarządzającą zespołem, ale bardzo często pełni też jeszcze funkcje techniczne. I wtedy to jest super, bo jeżeli jesteście na początku ścieżki kariery, tak jak Wam opowiadałam, że ja przyszłam do zespołu analitycznego i mój menadżer był również analitykiem, to mogłam się mega dużo nauczyć. I niektórzy strasznie kręcą na to nosem, bo, cytuję, nie po to studiowałem informatykę, żeby teraz spotykać się z ludźmi. To nie, to tak nie działa, to o tym jeszcze później powiem, ale właśnie spotkania są korem tego, gdzie możemy zdobyć wiedzę od innych ludzi, ich doświadczenie. To jest to, co możemy mieć najcenniejsze, więc w momencie, kiedy mamy te one-on-one, no to są jakby dwie rzeczy, do których możemy je wykorzystać przede wszystkim. Po pierwsze do nauki. Jeżeli osoba, z którą rozmawiacie, jest techniczna, no to pytajcie o feedback. O feedbacku też będę zaraz mówić. O feedback, o to, co powinniście poprawić. To nie dlatego, żeby się zaorać, tylko po to, żeby wiedzieć rzeczywiście, co jest dla tej osoby ważne, bo ta osoba ma doświadczenie. A jeżeli jest to tylko menadżer, no to dobrze jest dalej mieć te one-on-one i o ile nie mamy z taką osobą kosy, to bardzo pomaga w pracy w zespole. Zwłaszcza jak teraz pracujemy zdalnie, nie mamy jak sobie pogadać przy kawie przypadkiem, to jest dobre miejsce do budowania relacji, takich szczerych. Jeżeli właśnie macie menadżera, który jest menadżerem, no to fajnie jest mieć buddiego, jakiegoś seniora w firmie. Często takie osoby same szukają okazji do szkolenia kogoś, ponieważ to też rozwija. To znaczy wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzono. Jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć prosto, to znaczy, że w ogóle nie masz o tym pojęcia. I najczęściej osoby na seniorskich stanowiskach są mentorami również i możecie ich prosić o pomoc właśnie w tym, co powinniście teraz poprawić, czego się nauczyć. No i częstotliwość. No najczęściej one-on-one są raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, na pół godzinki, coś takiego. Więc żebyście wiedzieli, że ja byłam strasznie zaskoczona, że jak się mam z kimś spotkać, to nie jest dlatego, że zrobiłam coś źle i czeka mnie jakaś reprymenda, albo dlatego, że coś zrobiłam super dobrze. Nie, po prostu te spotkania są. Jest też w IT taka kultura ongoing feedbacku, czyli żeby się na bieżąco dowiadywać, o co chodzi, bo w momencie, kiedy mamy na przykład feedback na koniec jakiegoś okresu, typu roku albo pół roku, no to nie oszukujmy się i tak oceniamy tą drugą osobę na podstawie ostatniego miesiąca, bo tyle pamiętamy, bo jesteśmy jak rybka, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie pamiętamy tego, co się działo rok temu, tylko to, co się działo przez ostatni miesiąc. I teraz przechodzimy do rzeczy złożonych. Do tego, co jest bardziej miękkie, co może rzeczywiście powodować więcej problemów, bo ile to pierwsze możecie się nauczyć w taki mniej lub bardziej bolesny sposób, bo to drugie trochę zajmuje. I czasem też zajmuje pracę nad sobą, bo nie mieliśmy jak się tych rzeczy wcześniej nauczyć. Po pierwsze wdrożenie pracownika. Mam tutaj kilka okresów. Ktoś napisał, że wdrożenie pracownika, nieważne na jakim poziomie, czy zatrudniacie juniora, czy interna, czy seniora, czy jakiegoś leada, to jest minimum miesiąc. I tak jest. Pierwsze 2 tygodnie próbujecie ogarnąć, kto jak ma na imię
i nie oszukujmy się, tak jest, dostać akcesy do skrzynki mailowej, żeby wiedzieć, co się dzieje, do bazy kodu, do repozytorium i to jest normalne. W pierwszym miesiącu próbujecie nie umrzeć i poznać swoje obowiązki, bo to, co jest na rekrutacji, to, co jest na umowie, to jest jedno, a to, co faktycznie macie robić, to jest drugie. I przez pierwszy miesiąc prawdopodobnie nie zrobicie w pracy nic znaczącego i to jest normalne, nieważne na jakim jesteście stanowisku. W pierwszych 3 miesiącach już wiecie, jak wszyscy mają na imię, wiecie, kim jest wasz menadżer i kto nim kieruje i to dosłownie i w przenosi, to znaczy po pierwsze na org charcie, czyli kto jest nad nim jego menadżerem, a po drugie, kto rzeczywiście wydaje mu polecenia. To jest czas na zorientowanie się w dynamice firmy. Wtedy już coś zaczynacie robić, chociaż je psujecie te rzeczy. No i po pierwszych 6 miesiącach już można powiedzieć, że pracujemy, że jakby ta wypłata, która wpływa na konto, to już jest rzeczywiście zapracowanie. I to jest normalne i nie należy się tym przejmować, że w pierwszym miesiącu lub nawet w pierwszych 2 miesiącach w sumie to tylko zawracacie wszystkim głowy pytaniami, bo nie wiecie i to jest normalne na każdym stanowisku. Nie należy się tym przejmować, jeszcze raz powiem, bo zwłaszcza zdalnie to jest mega trudne, bo jak sama przyjmowałam na przykład data inżyniera, z którym pracuję, no to był mega problem dla tej osoby, że ona faktycznie dostaje te pieniądze na konto, ona nic nie robi, bo na przykład my byliśmy w środku jakiegoś projektu, nie mieliśmy zadań dla tej osoby, jej jedynym zadaniem było uczenie się, no, czy uczenie się tuli, czy naszego stacku technologicznego, ale uczenie się, więc nic nie dawała. To jest normalne. Code review i QA. Generalnie jest tak, że w IT będziecie cały czas dostawać feedback na temat swojej pracy, na temat swojego kodu. Od innych osób na takim samym stanowisku, czyli code review, oraz od testerów. I teraz tak, to co jest ważne do zrozumienia, to to, że to wasza praca jest oceniana, nie wy. I dlaczego w ogóle moglibyście chcieć taki code review? Dlatego, że w większości firm, żeby wypchnąć kod na produkcję, czyli do klienta, musicie mieć czyjś approval, więc jest to po prostu warunek waszej pracy. No nie dlatego, że wy chcecie tej oceny czy nie, po prostu musicie ją mieć. I ważne jest po pierwsze to, żeby nie brać tego do siebie, to znaczy brać to na tyle, że okej, rozumiem, co tutaj źle zrobiłam, ale to poprawię. I tak samo jak testerzy do was przychodzą, że hej, tu nie działa, no i może faktycznie nie działa, może działa tylko u was, wiadomo, u mnie działa. I nie brać tego do siebie. Druga rzecz jest taka, feedback. Wy też będziecie komuś robić code review. I jeszcze raz powiem, w IT niesamowicie ważne jest współpraca z drugim człowiekiem, komunikowanie się. I trzeba się tego feedbacku nauczyć. Mówi się na to czasami pogardliwie kanapka z gównem, żeby to ubrać jakieś obrzydliwe rzeczy w ładne słowa, ale tak, myślę, że tak nie jest, ponieważ po drugiej stronie jest człowiek. Teraz pracujemy wszyscy zdalnie, nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. I nawet jeżeli oceniasz kod, który no, może nie być najlepszy na świecie, możesz oceniać juniora, który jest na początku swojej drogi i po prostu wszystko, co mu powiesz, to osoba weźmie do siebie i się załamie, bo nie była na takim meetupie i nie wie. Możesz tej osobie napisać, że kurde, tak jest źle, już od 3 lata temu było ten artykuł, że tak nie robimy, powinniśmy robić inaczej, to w ogóle nie jest zgodnie z naszymi standardami, tu masz dokumentację, czego jej nie przeczytałeś. No i to jest zresztą trochę niemiłe i można powiedzieć po prostu, może przyjrzyj się temu kawałkowi, może coś tu się da poprawić i tak dalej, i tak dalej. Nie zakładać złych intencji, bo czasem to wy możecie być po drugiej stronie i to jest naprawdę ważne, aby brać pod uwagę tą drugą osobę, bo to jest cały czas. Te rzeczy będą codziennie. Codziennie niemal jest code review, codziennie jest wypuszczanie czegoś na produkcję. W różnych filmach różnie, ale zazwyczaj tak jest. No i właśnie, tutaj ktoś napisał mi komentarz pod tym. Brak kompetencji miękkich uchodzi na sucho tylko mniejszości. Obecnie mało które osoby są na tyle trudne do zastąpienia przy jednoczesnym braku kontaktów z klientem, o biznesie zaraz będzie, lub zespołem, by mogły olać to zupełnie. To jest core pracy w IT, rozmawiania. Niestety. Tak, to jest to, o czym mówiłam. Rada dla devów juniorów. Tester nie krytykuje ciebie, twojej edukacji, znajomości kodowania, tylko zgłasza błąd w aplikacji i również jest człowiekiem i czasem popełni błąd. Czasem u ciebie działa, a u niego nie i trzeba zbadać, o co chodzi. Tak, a z drugiej strony, tak na marginesie, rada dla testerów juniorów, bez względu na to, ile błędów zgłosisz,
Jak bardzo będziesz uważał, że nie powinno być wdrożenia, to nie ty o tym decydujesz. No i na szczęście. Więc to jest trochę druga strona tego medalu. Zaufanie. O IT się mówi dużo, że można pracować z Bali, pić sobie drineczki podczas pracy, mamy jakieś imprezki, różne fajne rzeczy, mamy fajny sprzęt i w ogóle, ale tak naprawdę są dwa typy firm. Pierwszy typ firm jest taki, który daje pełną wolność swojemu pracownikowi i tak możesz pracować z Bali, kiedy chcesz, na świetnym sprzęcie. Drugi typ firmy to jest taki, która jest mega kontrolująca, ponieważ nie ma tego zaufania. I tutaj jakby w tym drugim typie nigdy nie byłam i nigdy bym się nie chciała znaleźć, ale znam osoby, które były. To znaczy, nie będę wymieniać nazwy tych firm, ale w momencie, kiedy idziecie na rekrutację, to się spytajcie, jak wygląda wasz dzień pracy, a czy są przerwy, no i wtedy się dowiecie, czy są, czy ich nie ma. Bo zgodnie z prawem pracy możecie mieć jedną przerwę na godzinę, 5-minutową. W niektórych projektach nie można słuchać sobie muzyki, jeżeli siedzicie przy kompie, praca jest tylko z biura, od 8 do 16, o godzinie 16 jest przekręcany kluczyk w biurze, nie można zostać dłużej, więc jak się nie wyrobicie, to macie problem. I są takie firmy, jeszcze dzisiaj, i w IT, więc lepiej o to zadbać i się dowiedzieć wcześniej, jak tam jest. A ten pierwszy typ firm, w których ja pracuję i które bardziej doceniają wolność człowieka, to właśnie dają pełną wolność. Zaczynamy pracę, kiedy chcemy, kończymy pracę, kiedy chcemy. Są tego jakieś granice w takim sensie, że zazwyczaj są zdefiniowane korowe godziny pracy, czyli kiedy należy być dostępnym. Najczęściej jest to 10:15 albo 9:14, coś takiego, czyli wtedy, kiedy większość firmy pracuje. To jest troszeczkę inaczej firmy, które są międzynarodowe, to znaczy mamy ludzi na całym świecie, no bo wtedy różni ludzie pracują o różnych porach, więc to bardzo zależy od tego, kiedy twoi współpracownicy, z którymi pracujesz, pracują. No i to wszystko wydaje się być super i błogosławione IT, wszyscy chcą tutaj się dostać i tak pracować, ale to, co jest dobre dla pracownika, tak naprawdę jest dobre dla pracodawcy. I to jest to, dlatego mamy te wszystkie benefity. To znaczy lepiej z perspektywy pracodawcy jest zapłacić za prywatną opiekę medyczną, niż żeby pracownik brał urlop, niepłatny na przykład, żeby chodzić po NFZ-cie. Lepiej jest z perspektywy pracodawcy, kiedy, nie wiem, zapłaci za jogę w biurze, niż żeby pracownik uciekał 10 minut wcześniej i nie mógł chodzić na spotkania o 17. I wtedy wszystkich mamy w biurze. Stąd są na przykład przedszkola przy biurach, mamy stołówki. Takim skrajnym przykładem było Base ze swojego czasu, bo mieliśmy obiady w pracy. Tylko za darmo, oczywiście firma dawała. Więc to była mega oszczędność pieniędzy, ponieważ w tamtym czasie dla mnie to były na przykład 1500 zł miesięcznie. To jest kupa kasy, nie? Jak się zaczyna. No ale chodziło o to, że biuro mieliśmy przy Boniach, w miejscu, gdzie nie było żadnego zaplecza cateringowego, więc to by wychodziło na to, że wszyscy albo zastanawiają się pół dnia, co zamówić, albo wychodzą gdzieś o różnych porach. A tak, wiadomo, jest 12:30, idziemy na obiadek, o 13:00 wszyscy z powrotem są na spotkaniach. Super, wszyscy korzystają. Więc pamiętajcie, to wszystko, co firma wam daje, to jest inwestycja w was, a więc w firmę, bo firmie zależy na tym, żeby pracownik był zdrowy, żeby był produktywny. I zrobi wszystko, żeby wam to dać. Czyli na przykład wychodzenie wcześniej, żeby odebrać dziecko, przychodzenie później, żeby zawieźć dziecko do pracy, albo że zapiliśmy i trzeba troszeczkę odespać, no bo odeśpicie, będziecie produktywni, tak? Jakby was zerwali na 8 rano do pracy, to i tak przez pierwszą godzinę jesteście zombie. No nie tak? Tak właśnie jest. Więc dlatego są te wszystkie benefity, ponieważ IT pierwsze się połapało, że to jest lepsze dla nas wszystkich niż kontrolowanie pracowników. Jeszcze niektóre firmy tego nie złapały, może złapią, może nie. Ja polecam te, które to już złapały. I teraz mityczny biznes. Co to jest biznes? Myślimy sobie czasem o biznesie jako po prostu o firmie, że to jest biznes, ale tak nie jest. W IT pojęciem jest biznes kontra zaplecze techniczne i wszyscy, którzy klepią kod w jakiś sposób, czy są designerami, to są właśnie tym zapleczem technicznym.
biznes jest klientem. Tak jak my przychodzimy i wymagamy, nie wiem, do kawiarni, żeby pianka w piwie albo na cappuccino miała odpowiednią wysokość, tak biznes przychodzi i wymaga. Jak pracujecie w software house, to przychodzi klient. Rzeczywiście ktoś przychodzi i mówi, chciałbym X, zróbcie mi to, no i wy wtedy mu to robicie. Ale w momencie, kiedy pracujecie w firmie produktowej, dalej macie klienta, tylko to jest klient wewnętrzny, to znaczy wasz produkt jest waszym klientem. I biznes ma zawsze rację, niemal zawsze, w takim sensie, że wiemy, co chcemy robić. To znaczy jest jakaś strategia firmy i ty jako osoba techniczna masz wpływ na to, żeby powiedzieć, to się nie spina technicznie, to będzie nas więcej kosztowało czasu pracy, to będzie więcej kosztowało pieniędzy, to rozwiązanie jest, nie wiem, gorsze, bo jest, nie wiem, już tak się nie powinno robić i na tą warstwę techniczną macie wpływ. Nie macie wpływu na strategię. I czasem trzeba naprawdę się postarać, żeby zmienić tą strategię firmy. To da się zrobić, tylko trzeba mieć naprawdę dobre podpory, żeby to zrobić. I co? I chyba tyle o tym biznesie. Tylko właśnie to trzeba zrozumieć, że jesteśmy częścią tego, że biznes jest trochę po drugiej stronie, trochę jesteśmy razem i jest ta struktura, do której trzeba się dopasować. Tak, komentarz. Biznes płaci i wymaga. Pewnie można by zrobić to ładniej lub prościej, ale albo nie ma na to hajsu, albo czasu, albo woli biznesu. Także trzeba rozmawiać i trzeba negocjować scope naszej pracy, to jak coś robimy, na kiedy to dostarczymy, to wszystko jest negocjowalne, ale tylko do pewnego momentu. No i co? Klient jak się uprze, to czasami trzeba eskalować bardzo wysoko. Ważne słowo, eskalacja. Jak nie da się czegoś załatwić, to się eskaluje. Aby mu wybić niemądre pomysły z głowy, czyli trzeba iść do swojego menadżera, menadżer musi pójść do dyrektora, dyrektor gdzieś wyżej, prawdopodobnie już nie ma gdzie, bo tam już wyżej się nie zajmują pojedynczymi klientami, no i spróbować to wybić klientowi z głowy, jeżeli ma jakiś głupi pomysł. Bo to jest właśnie czasem problem, że przychodzi ktoś na przykład do software house'u, ma pomysł, żeby coś zrobić, no ale na przykład nie zrobił badań rynku. Tak? I robimy coś, o czym my wiemy, bo już upadło 10 takich startupów, że to nie ma sensu, tylko ta osoba dalej jest uparta i to bardzo łatwo się przez to wypalić i trzeba o siebie dbać, żeby nie pracować w takich projektach. Tak, biznes ma zawsze rację. I tutaj już takie trochę randomowe komentarze z grup facebookowych. Blokuj komputer, jak od niego odchodzisz. Blokuj komputer, jak od niego odchodzisz. Jak nie chcecie znaleźć na Facebooku komentarzy dziwnych, postów dziwnych, na LinkedInie, wszędzie, to blokujcie komputer, bo nawet dzisiaj cały dzień myślałam o tym, bo akurat byłam w biurze, żeby zrobić zdjęcie z toalety. Dlaczego z toalety? Nie takie, tylko na drzwiach w toalecie od wewnętrznej strony w Brainly jest napis Imagine all the bad things that can happen if you not block your computer. I o ile mamy zamknięte biuro tutaj na kartę i wszystko, no to czasem jak nie ma takich zabezpieczeń, można się zdziwić, co wycieknie. A na przykład, jak pracowałam w Base, pracowaliśmy z supportem, support miał pełen dostęp do konta klienta. Znaczy oni mogli wejść od tyłu na konto klienta, a tam były dane klientów naszych klientów. Wyobraźcie sobie, co się stało, jakby to wyciekło. Więc blokuj komputer. Jeszcze raz, bardzo ważne. Nie używaj reply to all do maila do całej firmy. Nie dzielimy się tym, reply to all, że urodziło nam się dziecko, że mamy pieska. Nie robimy tego. Halo? Jest. Jak nie zadzwonisz, to znaczy, że nie było ważne. To jest dobre. Przeczytam wam, żebyście mieli pojęcie, jak to działa, bo sobie zapisałam nawet jeden komentarz, który miałam. Pamiętam dawno temu, jak zaczynałem, mój kierownik przypinał na tablicę korkową każde zadanie, które przychodziło. Pisał co i kiedy, o co chodzi i datę, kiedy zostało zlecone. Jak ktoś się później upomniał, dopiero wtedy zlecał to zespołowi. Kartki, które wisiały na tablicy dłużej niż tydzień, lądowały w koszu. To jest jedna strona. Druga strona jest taka i na to też uważajcie. Są ludzie, którzy często przybiegają do ciebie i krzyczą, że na wczoraj ty siedzisz do nocy, a oni nigdy nie zgłaszają się po wynik twojej pracy. I dobrze, jeśli szybko takie osoby zidentyfikujesz i nie będziesz się podpalać sam na takim stanowisku. Na dostęp do środowiska klienta można czekać nawet pół roku. Backup bywa całkiem przydatny jako system monitorujący.
Szansa na zawrotną i genialną karierę jest nikła niezależnie od IQ. Też ważne. Wiele z nich to szczęście, kontakty, umiejętności miękkie. No, czy to źle, to zależy, odpowiedzcie sobie sami. Jeśli możesz, nie bierz każdego zadania jak leci, zobacz, kto jest na projekcie, postaraj się pracować, czyli to, co mówię pierwsze 3 miesiące, z najlepszymi ludźmi, żeby się od nich uczyć. To, czy projekt jest ważny dla firmy, może mieć znaczenie dla twojej kariery. I to jest totalnie prawda. Jak ktoś idzie do zespołu, który ma zły projekt, tak jak ja trafiłam do Brainy na projekt, który został niedługo potem zamknięty, tylko ja się wcześniej strzeliłam, że coś złego się dzieje i się przeniosłam do innego zespołu, a 2 tygodnie później zespół został rozwiązany, no to można utknąć i się nie rozwijać. Tak, talerzyk się po sobie zmywa, kubeczek też. Nie zapomnij zrobić pusha, jak idziesz na urlop. Ważne, używamy systemu kontroli wersji, mam nadzieję, że o tym wiecie. Nie drzyj ryja bez potrzeby, jest backup. Drzyj ryja, jak nie ma backupu. Nie zapomnij zrobić pusha, jak idziesz na urlop. Nie pisz co 10 minut na czacie, pomyśl, zbierz spotkania i ustaw spotkanie. No i push, wiadomo. I tam jeszcze coś było? Nie było. Dobrze, dziękuję. Mam nawet 3 slajdy w różnych kolorach. Jakbyście chcieli sobie wybrać, który jest fajniejszy, to zostałam 3. Dziękuję bardzo.